Adam przygotował niesamowity pomysł, jeżeli chodzi o zbiór wyprawówek, bo okazuje się, że ten przekrój możliwości jest tak szeroki, że mimo kilkunastu samochodów okazuje się, że każdy jest inny. No my zaczynamy dzisiaj wyjazd z terenwizją i zaczynamy od czego? Czyli od czegoś, co się każdy zawsze boi, czyli od wagi. Jechała pierwsza setka, 2300. Tutaj mamy 2840, tutaj mamy Hiluxa z zabudową od More. A teraz ja będę wjeżdżał patrolem. Jestem bardzo ciekaw, ile wyjdzie. Mam nadzieję, że nie przeciążymy tych magicznych 3,5 tony, bo będzie przypałowo. Czyli jeszcze się mieści. Już niedużo, ale jeszcze się mieści. Czyli mamy 3350. Patrzcie samą przyczepę? Bo coś im się nie dodało. Miało być 2 tony i tona, wyszło 4. Sama przyczepa okazuje się, że prawie 1410 kg. A tutaj mamy kolejną przyczepkę z prawie że stokowym jeepem. Jesteśmy po ważeniu, niektóre wyniki były zaskakujące, inne mniej, więc zapowiada się ciekawie, zapowiada się ciekawe porównanie. Wiadomo, że inaczej ważyły zestawy, inaczej ważyły pojedyncze samochody. No, każdy był chyba zaskoczony, kto jeszcze nie ważył, że to waży tyle, a tyle. Zacznijmy od rozwiązań, jakie były. Mianowicie były tak: terenówki klasyczne, były pick-upy oraz terenówki z przyczepami. Zacznijmy od pick-upów. Mianowicie pick-upy były w dwóch rozwiązaniach. To znaczy, była Tundra ze swoją nadbudową, która była customowa, z podnoszonym dachem. Był Raptor z zabudową na stałe oraz był jeszcze Hilux, który miał wyciągniętą całą pakę i miał zainstalowanego flatbeda. Tundra z wielką zabudową była o tyle fantastyczna, że w środku zmieściły się 4 osoby siedzące po prostu. W środku był prysznic, kibel, lodówka, kuchenka, wszystko w miarę możliwości można było robić w środku, nawet przy złej pogodzie. Ja przy wzroście 1,80 m byłem w stanie stać w środku. Co do zabudowy na Raptora, była ogromnie wysoka i nie wymagała podnoszenia dachu, ale wiązało się to z tym, że była na tyle wysoka, że było to problematyczne, jak na przykład przy próbie z mostem. No a teraz możecie zobaczyć ciekawostkę, mianowicie gdzie jest problem przy naturalnych przeszkodach przy tak wysokich samochodach. Mianowicie mamy tam 2,70 mierzone, ja strzelałem 2,60 i możecie zobaczyć, co się aktualnie wydarzyło i gdzie jest problem. Mniej więcej taki problem. To teraz jaki jest pomysł na objechanie tego? Tak samo podwyższanie środka ciężkości wiąże się z tym, że mogą być problemy na trawersach. Tam sobie dał radę i żadnych problemów na testach nie zrobił i nigdzie się mu nie przewrócił. Kolejnym rozwiązaniem był flatbed, czyli wyjęcie całej paki, zamontowanie płaskiej platformy i na to zrobienie zabudowy, w której można było spać. I teraz, to jest chyba najbardziej terenowe rozwiązanie z tych wszystkich trzech, aczkolwiek ma pewne wady, ponieważ się dość mocno ogranicza pod kątem miejsca, ale nie ogranicza właściwości terenowych samochodu. Tundra pokazała, że też jest niesamowicie terenowa, ale jednak ma swoje ograniczenia. Okej. Masz, stój.
Cofamy czy... Dobrze, bo Przejdzie, to nie? możesz próbować delikatnie. Spróbuj I tak się będzie musiał cofnąć tam, ale niech próbuje jeszcze kawałek. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek, pomalutku. Nie wiem, czy nie przejdzie korzeniem tutaj górą. No może. Paweł, No. tutaj mamy korzeń prób. To musisz mi mówić, bo nie widzę w ogóle. Jeszcze jak Boję teraz, się, jeszcze że jak tu właśnie teraz. zawisnę, wiesz? Następnym segmentem były terenówki. Ja byłem ze swoim patrolem z namiotem na dachu oraz zabudową z możliwością spania w środku. Kolejny był Honker, klasyka polskiej motoryzacji i chyba legenda. Honker jest jaki jest, każdy wie, aczkolwiek właściciel przejechał nim trochę krajów i twierdzi, że to jest mocno bezawaryjny samochód. Pinin, który był najmniejszy z całej tej zabawy, ale pokazali, że da się spać w środku po odpowiednim ustawieniu. Dla mnie na przykład był to dość duży dyskomfort ze spaniem głową na desce rozdzielczej. Zdolności terenowych nie będę podważał, bo naprawdę jeżeli chodzi o tego Pianina, były na bardzo wysokim poziomie. I teraz ostatnia część, która mnie najbardziej zaskoczyła, mianowicie przyczepy. Było ich kilka. Była mocno zakorzeniona w polskiej turystyce niewiadówka Sterrano. Był Jeep ze swoją małą przyczepką zieloną z namiotem dachowym. Były dwie przyczepy od Maturi, jedna mniejsza, druga większa oraz Leszy ze swoją przyczepą w Camo. I teraz niewiadówka jest taką przyczepą, która w polskiej turystyce tak mocno się zakorzeniła, że chyba każdy wie jak wygląda, każdy zna jej bryłę, zna jej wady i zalety, więc wie co to tak naprawdę jest i jak sobie radziła w terenie. Też jeździła bardzo fajnie, aczkolwiek na tor z nami niestety nie pojechała, więc tutaj nie jestem w stanie stwierdzić. Po drodze radziła sobie ok. Jeżeli chodzi o zieloną przyczepkę, tutaj ona pokazała, że naprawdę rozmiar ma znaczenie i mała przyczepa została przeciągnięta naprawdę przez trudną dziurę, która została pokonana tylko przez kilka samochodów. Tam było naprawdę ciasno i mocno trialowo, więc nie dziwię się, że tak do tego podeszli. Co do reszty przyczep, dla mnie Maturi przyczepy oraz Leszego niesamowicie radziły sobie w terenie. Naprawdę żadnych kompleksów, rewelacyjnie wybierało to zawieszenie. Widać, że one nie skakały, nie latały, naprawdę jeździły super i pokonywały przeszkody równo z pełnoprawnymi terenówkami. Oczywiście niepodważalna wada wszystkich przyczep, która jest, niestety, to jest kwestia cofania i zawracania. Potrzebujemy na to dużo miejsca, a nie zawsze to miejsce mamy. I tutaj musimy sobie ten temat uzmysłowić i zaplanować podróż tak, by podróżować bezpiecznie z taką oto przyczepą. To tak, pojeździliśmy trochę wzdłuż Wisły. Okazuje się tutaj, że te tereny, które są w centralnej Polsce, są całkiem sympatyczne i jest dużo miejsc do spania, także rewelacja. Wskoczyliśmy na taki piasek, który okazał się dzisiaj bardzo, ale to bardzo trakcyjny i bardzo twardy w porównaniu do tych, co mamy u siebie, więc naprawdę spoko opcja. Z tym, że ja uważam, że na takim piasku faktycznie ostrożnie, bo bywa różnie. Były dwie delikatne wklejki, żeby nie powiedzieć, że jakieś wklejki mocne czy coś. Powyciągaliśmy się, wszyscy generalnie sobie pomagali, więc super. I co? I lecimy dalej na poligon, bo tak naprawdę do meritum całej sprawy, czyli do oglądania swoich samochodów, podpatrywania rozwiązań, rozmawiania, dzielenia się tym. Zobaczycie, jak będzie dalej. Bez draśnięcia.
A my po nocce spaliśmy dzisiaj w samochodach. W nocy, o, tu możecie zobaczyć, 7:30, mamy -6. Także przespane. Bardzo sympatycznie. W nocy było 20 parę stopni, ogrzewanie na minimum. Niektórzy w przyczepach, niektórzy w namiotach, niektórzy w środku. Ja akurat spałem w środku. Ciepluteńko było. Możecie zobaczyć, jak wygląda stolik. On jest normalnie czarny. Także jak widzicie, warunków i możliwości jest dużo. A ja idę oglądać to. Dlaczego to ma jedną parę drzwi? Za dużo. A teraz sprzedam wam fantastyczny tip na rozwiązanie na zimniejsze biwaki. Mianowicie bierzecie sobie termos, tylko nie byle jaki. A osobiście wam polecam SBita. Tego używam chyba 7 czy 8 lat. Jestem przezadowolony. Wieczorkiem robicie sobie herbatkę tutaj. I patrzcie, rano, po nocy, akurat w części zimnej, macie z rana jeszcze ciepluteńką herbatę. I tak samo jak siedzicie przy ognisku, żeby się ogrzać ciepłą herbatką. Więc osobiście polecam zrobić sobie ją na kempingu. Jest z rana co pić. Pojechałem na ten wyjazd z dość ciekawymi założeniami, albo ich brakiem, nie wiem, ciężko tak naprawdę powiedzieć. I podsumowując, był to niesamowicie edukacyjny dla mnie wyjazd pod kątem takim, żeby zobaczyć te wszystkie rozwiązania w terenie naraz, bo wszystkie z nich widziałem wcześniej, ale nigdy wspólnie, gdzie mogłem sobie porównać wszystko i zobaczyć, jak każdy sobie z nich radzi. Przyczepy niesamowicie mnie zaskoczyły swoją terenowością i swoimi możliwościami. Jeśli chodzi o pick-upy z zabudowami, zaskoczyła mnie trochę Tundra, która potrafiła naprawdę mimo swoich ogromnych gabarytów przejechać mocno terenowe odcinki. No i Raptor z tą wielką zabudową tutaj niestety dla mnie to jest rozwiązanie, które jest za duże, to jest dla specyficznej grupy odbiorców i ja bym osobiście tego nie wybrał. Oraz Damian ze swoim Hiluxem z flatbedem, do którego gdzieś mentalnie bym się chyba najbardziej podpisał, żeby pójść trochę w tym kierunku, żeby to zminimalizować. Tutaj generalnie nie chcę za bardzo odbiegać od tego, co mam, bo uważam, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo bliskie mojemu sercu i rozwiązaniom i tutaj chyba nie będę na nic innego zmieniał. Aczkolwiek niektóre rozwiązania mnie po prostu zaskoczyły i jeżeli by mnie ktoś zapytał, czy bym zamienił na jakiś inny z tych pojazdów, odpowiem krótko nie. Ponieważ mi się na tyle dobrze jeździ tym rozwiązaniem, że jestem bardzo z tego zadowolony, ale przyszłościowo chyba myślałbym nad flatbedem i chciałbym na dłuższej wyprawie, na dłuższych wyjazdach przetestować przyczepę, żeby móc się o niej więcej wypowiedzieć, bo to, co chłopaki zrobiły, każdy z kierowców, który tam tylko jeździł, nieważne którą przyczepą, naprawdę ogromny szacunek za to, co pokazali, że te przyczepy potrafią. Jeżeli podobają wam się tego typu materiały, zapraszam was do sekcji komentarzy, tam sobie porozmawiamy. No i oczywiście subskrypcja oraz łapka w górę po to, żeby to się niosło jak najdalej.